Chociaż w tym sezonie pierwszy raz dopiero zawisłem na drzewie. Dobrze, że mam 3-metrową drabinę, mam kalosze, także gdyby co, no wiadomo, że drona można szukać już wszędzie. No chyba, że nie pod wodą, bo pod wodą no niestety nie szukałbym już drona. Dzień dobry, witam w nowym odcinku. Jak widać, jesień wcale nie rozpieszcza i na tych nagrywkach trzeba było poczekać, aż deszcz ustąpi. Znajdujemy się przy Tarczyński Arena, czyli stadionie we Wrocławiu. Tutaj jeszcze nigdy nie latałem dronem. Wiem, że droniarze tu przychodzą, dlatego przyszedłem sprawdzić miejscówkę. Plan jest następujący. Latać tutaj na przystanku, następnie obejść trochę stadionu, przelecieć się tutaj frontem stadionu i jest jeszcze jedna miejscówka, w której wrocławscy, może nie tylko wrocławscy droniarze latają podczas deszczu, także tam też zawitam i zobaczę, jak się lata. Co ciekawe, tutaj w tym miejscu nagrywałem spot reklamowy dla BMW X3, które sprzedaję, bądź już sprzedałem. Zapraszam do sprawdzenia. Jest na moim kanale. No dobra. Zróbmy jakiś testowy lot. Uwaga. Chciałem powiedzieć, że bardzo niekomfortowo się czuję, jak tak latam i stoję w ogóle o nic nie oparty. Najlepiej jakbym siedział, to wtedy byłoby ok. Czuję, że mam takie trochę nogi z waty. Jeżeli jestem w mieście, a nie gdzieś w dziczy, to czuję jeszcze większą adrenalinę.
Nie latam jakoś strasznie hardkorowo, po prostu się przeleciałem tak o i... Rozgrzewka za mną! Zawisam na drzewie. Dobra, musimy tam iść, zobaczymy co się dzieje. Najpierw trzeba znaleźć, gdzie jest dron. Tak się kończy, jak jest się łamagą. Dobrze, że się lata gdzieś, gdzie nie ma ludzi. O, widzę go. Dobra. Okej. Będziemy działać. I po latach dzisiaj. Koniec odcinka. Takie rzeczy się zdarzają, jak ktoś nie lata dronem, to nie wie o co chodzi. Używałem crash flipa. No myślałem, że tak zawiśnie i trzeba będzie jechać po drabinę, ale to byłaby ostateczność. W każdym razie dałem raz normalnie, uzbrajałem drona, dawałem mu gazu, a raz robiłem tak, że dawałem crash flipa, no i wiosłowałem śmigłami, aż w końcu się podniósł, przerzucił się i spadł, no. Nic nowego. Czas wymienić śmigła i zobaczymy, czy działa, i lecimy dalej. Warto mieć przy sobie. No już myślałem, że poszedł endek. Na szczęście nie. To może być wasza reklama. Śmigła wymienione, zobaczymy, czy lata ten dron. Jak lata, to od razu lecę. Powinien latać, rzeczywiście nie lata. No niby lata, ale gdzieś zauważyłem, że trochę trzęsie mi się obraz. Ogólnie wydaje mi się, że jest dosyć spory wiatr i dlatego gdzieś go może zawiewać. No chociaż tak naprawdę wszystko okaże się na stabilizacji w Gyroflow. Nie wiem, czy latać dalej, czy nie. Wygląda, że wszystko jest w porządku. No,
diorama trochę tutaj jednak zarysowana. Ale to może dlatego, że jak wcześniej byliśmy na poprzednim miejscu, to gdzieś tam niziutko sobie latałem i możliwe, że to jest obtarcie od asfaltu. No nieważne. Może to taki wiatr. Tutaj zaraz obok są bardzo fajne kartingi. Le Mans. Można się wybrać i pojeździć. Ja kiedyś byłem. Może jeszcze w zasadzie bym polatał dronem tam u nich, jakby się dało. Dobra, ogólnie nie wiem, gdzie jest ta miejscówka, gdzie ci droniarze latają. No niestety, ja jakoś jestem ciężki do asymilacji, bo latam za dnia albo w zupełnie innych godzinach, no i nigdy tutaj nie miałem okazji z kolegami lub koleżankami przyjechać, no. Chociaż w ogóle chyba nie znam żadnej dziewczyny, która lata FPV we Wrocławiu, a w Polsce jest w ogóle jakaś dziewczyna latająca FPV w Polsce? Dobra, schowam się tutaj przed tym tylnym wejściem na tor kartingowy, odpalę drona, no i tutaj coś porobię, ale tak wieje, że nawet mi się nie chce chyba latać. Jesień, depresja jesienna droniarza przede mną. Drzewa jeszcze co prawda są żółte, ale już nie za dużo. A później tylko wiatry, zamrożone ręce, śniegi. No nie, no wszystkie ramiona, wszystko jest dobrze. Spróbuję to podokręcać w domu. Wygląda, że jest ok, ale gdzieś jak lecę, to mam drgawki, w sensie nie ja, tylko on. No tak się kończy imprezowanie, szarżowanie. A mówiłem w jednym z poprzednich odcinków, nie czuj się nigdy zapewne.